Dzień dobry, zapraszam na przepis. Dzisiaj prosty w przygotowaniu pasztet z udek kurczaka. Bardzo łatwy, szybki i przepyszny. Lista potrzebnych składników znajduje się na końcu filmu oraz w opisie pod filmem. Zaczynamy od ugotowania udek z kurczaka. Przed gotowaniem mięso obsypałam przyprawami. Mięso gotowane z warzywami ma zdecydowanie lepszy smak. Do gotowania dodajemy standardowe przyprawy: sól, liście laurowe i ziele angielskie. Kurczak powinien być ugotowany do miękkości. Można oczywiście wykorzystać mięso z rosołu. Z ugotowanych udek można usunąć skórę lub pozostawić, jak kto lubi. Ugotowane mięso bardzo dokładnie oddzielamy od kości i chrząstek. Należy to zrobić bardzo uważnie, aby nie zostało nic twardego. Następnie cebula. Cebulę kroimy w drobną kostkę. I 2-3 ząbki czosnku drobno siekamy. Na patelnię wlewamy olej i następnie na rozgrzany tłuszcz wykładamy pokrojoną cebulę. Cebulę odrobinę solimy i lekko podsmażamy na średnim ogniu do miękkości. Pod koniec smażenia dodajemy posiekany czosnek. I jeszcze króciutko podsmażamy, tylko do około minuty. I można już przygotowywać pasztet. Mięso należy zmiksować. Można to zrobić w odpowiednim blenderze kielichowym lub ręcznym, ewentualnie zmielić przez maszynkę. Do blendera przekładamy rozdrobnione mięso. Dodajemy podsmażoną cebulę z czosnkiem. Dodajemy również 2 jajka ugotowane na twardo i pokrojone na cząstki. I całość należy od razu wstępnie doprawić. Polecam majonez kielecki z dodatkiem papryki. Majonez jest lekko pikantny, więc wspaniale podkreśli smak potrawy. Kładziemy 2-3 łyżki majonezu. Następnie wlewamy mniej więcej pół szklanki bulionu, w którym gotowało się mięso. Bulion najlepiej dodawać stopniowo, aby pasztet nie zrobił się później zbyt rzadki. Bulion również spowoduje, że będzie się łatwiej miksowało. Można lekko posypać świeżo mielonym pieprzem i dodajemy jeszcze sól, jeśli jest taka potrzeba. Moje mięso gotowało się w osolonej wodzie, więc na razie soli nie dodaję. I wszystko razem dokładnie miksujemy. Na koniec pasztet próbujemy i jeszcze ewentualnie doprawiamy. Można dodać jeszcze trochę pikantnego majonezu. Sól do smaku. I ponownie wszystko razem miksujemy do połączenia składników. I przepyszna pasta do smarowania chleba jest gotowa. I można już przekładać na przykład do szklanych słoiczków. Tak przygotowany pasztet można przechowywać w lodówce do 5 dni.
Polecam gorąco. Do tego ogórek, pomidor i przepyszne śniadanie lub kolacja są gotowe. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!